Oficjalnie witam Was serdecznie, godzina 21:06, 13 czerwca. Dawid Borcuch z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie oczywiście, wszystko co Wam przekazuję w ramach tych naszych spotkań ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Dobra, Bitcoina sobie oczywiście omówiliśmy na poprzednim spotkaniu, chociaż jeszcze tutaj tak szybko przypomnę, z racji tego, że bardzo często jeszcze ostatnio miałem takie prośby, że niektórzy też na spotkaniu z rynków tradycyjnych oglądają też również, znaczy chcą zobaczyć analizę Bitcoina chociaż, także na szybko właściwie to uzupełnię, bo ta nasza tak naprawdę ostatnia strefa jak najbardziej wciąż pozostaje bez zmian. Jeśli sobie jeszcze może zerkniemy na H1, o właśnie, to nie, przepraszam, zostaniemy chyba na H4. Zwróćcie uwagę, że na razie tutaj jest próba po prostu obrony tej naszej ostatniej korekty pędzącej, tak? Czyli mamy tu ostatnią korektę, tu po części właściwie nawet korekta płaska nam się uformowała, ale bierzemy odnośnik od tej ostatniej korekty, tak? Czyli tutaj w tym przypadku wychodzi nam właśnie idealnie korekta pędząca. Mamy w tym przypadku, zwróćcie uwagę, pierwsze uderzenie w dół tej korekty, mamy drugie, mamy trzecie i teraz mamy czwarte. I teraz bardzo ważna kwestia, zwróćcie uwagę, że w ramach całego ruchu spadkowego na razie wciąż nie ma wolumenu popytowego. Wolumen podażowy, no to zależy też od platformy, bo jak sobie sprawdzaliśmy na różnych giełdach, jest bardzo mocny podażowy. Tutaj ten wolumen podażowy chwilowo jest słabszy, tak, ale niemniej bierzemy pod uwagę tak zwaną statystykę Fibonacciego. Jeśli dany poziom jest 3, 4, 5-krotnie testowany, najprawdopodobniej po prostu puści z racji tego, że traci on po prostu na sile i idziemy do kolejnego wsparcia. Więc tutaj to wsparcie w okolicy 63 000 do 62 400 jest oczywiście wsparciem najmocniejszym. Niemniej, jeśli formują nam się ruchy trójfalowe, to jest obserwujcie, mamy falę A, mamy falę B i falę C, też rozpatrujemy sobie korektę prostą. Więc nasza korekta prosta wypada dokładnie w ten sposób. To są rejony, no, pokryły nam się tej poziomy, więc nic nie widać, okolice 64 170 mniej więcej, tak? To są te rejony potencjalnie korekty prostej, które nam wychodzą, ale pamiętajmy, że korekta prosta jak najbardziej też może być w tej wersji wydłużonej, więc ten klaster kolejny, który mamy tutaj, jest też równie ważny w obecnej sytuacji. To tyle, jeśli by chodziło o Bitcoina. Przejdźmy do początku naszej stawki, tak sobie pozwolę powiedzieć. W dniu dzisiejszym powiedziałem Wam o takim ciekawym setupie, który nam się układa z racji tego, że jeśli chodzi o złoto, zwróćcie uwagę, w ramach wszystkich tych odreagowań, które tutaj widzieliśmy, zwróćcie uwagę, że praktycznie nie ma wolumenu popytowego, więc jeśli nie mamy wolumenu popytowego, wszystkie tego typu setupy właśnie na korekcie pędzącej świetnie działają. Tutaj mamy pierwszy ten zasięg korekty, czyli tutaj jest od tego dołka do tego szczytu. Tutaj odniosłem ten setup w momencie, kiedy jeszcze z Wami na grupie byłem, bo później musiałem niestety troszkę wybyć, więc pokazałem Wam może od tego dołka właśnie do tych okolic 61,8 i tutaj, to jest nasza strefa podażowa. Tutaj trzeba było sobie delikatnie przesunąć tę strefę, bo zwróćcie uwagę, że doszliśmy tutaj i wybiliśmy nowy dołek, więc do nowego dołka sobie przesuwamy całą naszą strefę i zwróćcie uwagę, co się dzieje. Bardzo ładnie zatrzymujemy się w okolicy właśnie tej korekty pędzącej. Oczywiście, jeśli jesteśmy w tego typu sytuacji, zawsze asekuracyjnie powyżej 61,8 ustawiamy swoje zabezpieczenia, z racji tego, że złoto jest jednym z tych aktywów, gdzie 61,8 jest bardzo często grane i do którego bardzo często nadbijamy. Niemniej korekta pędząca bardzo ładnie nam tutaj działa. Co teraz? A mianowicie, jeśli dalej, zwróćcie uwagę, mamy wolumeny podażowe i takie oczywiście tutaj występują, dalej, jeśli będą nam się powtarzać tego typu schematy właśnie na korekcie pędzącej i dalej będziemy po prostu je rozważać. Także to jest wszystko, na co zwracamy teraz uwagę. Przy braku wolumenu popytowego dajemy po prostu kolejne setupy związane z korektą pędzącą. Co jeszcze możemy dołożyć? Jeszcze sobie jedną rzecz sprawdzę. Czy my mamy tutaj Dinapolego? Mamy tutaj Dinapolego. O, mamy tutaj jeszcze poziomy Dinapolego, właśnie. Czyli nałożenie się 61,8 z POKA, czyli z pomiaru ostatniej korekty, z 38,2 zmierzenia całego impulsu. Bardzo ładny poziom. Czyli to jest nasza strefa aktualna podażowa, okolice od 2312-2314. Niewielka strefa, bardzo, bardzo mocna na ten moment. Crude oil, ropa. Idziemy sobie do ropy. Może wejdźmy sobie na godzinówkę. Jak nam się to tutaj formuje na godzinówce? A, na ropie w ogóle fajny setup się wypełnił, zobaczcie. Mamy tutaj rasowy układ harmoniczny. O, właśnie. Nie wiem, czy już go ze mną dostrzegacie. Mamy punkt X, mamy punkt A, punkt B. Dalej mamy jeszcze raz punkt B, punkt C i punkt D do mierzenia wewnętrznego. A, dobra, pamiętam. Ten setup sobie mówiliśmy na grupie o nim. Ja wskazywałem, że najprawdopodobniej będzie to 886, bo tutaj rzeczywiście wychodził nam klaster zmierzenia fali BC. O, właśnie to są te rejony, ten klaster. No ale zareagował tutaj na wcześniejsze, słabsze mierzenie. Także cóż, bez entry to mieliśmy. Niemniej setup bardzo, bardzo fajny. Dobra, wyczyśćmy sobie tutaj wszystko. Może rzeczywiście zejdę sobie na niższy interwał, na 30-minutówkę. Co nam tu wychodzi w obecnej sytuacji? Gdzie my się tu zamykamy?
Dobra, dołóżmy sobie siatkę Fibonacciego na cały ten ruch. Dobra, tu jest nasz najniższy dołek. Tak, to jest nasz najniższy dołek. Wolumenu popytowego nie mamy. Chwilowo się tak obracamy w ramach po części takiej korekty płaskiej, która nam tutaj wychodzi. Dodatkowo mamy tutaj wsparcie właśnie na tych ostatnich dołkach. Tak, to są te rejony, ale nie jestem przekonany trochę do tego setupu. Jeśli coś nam się tutaj utworzył, najprawdopodobniej będzie to po prostu korekta płaska, z racji tego, że zwróćcie uwagę, ani nie ma podaży, ani nie ma popytu. Ale mówię, nie jestem przekonany co do tego setupu, więc raczej jako ciekawostkę go tutaj zostawiam. USD PLN, tylko sobie Harvesta zrestartuję. Dobra, USD PLN, może na H4 będziemy to analizować, bo tu formacja harmoniczna nam się szykuje, o właśnie, i ona w ten sposób będzie dobrze widoczna, a mianowicie formacja harmoniczna wewnętrzna, mamy punkt X, punkt A, punkt B, o właśnie w ten sposób powinniśmy wziąć, troszkę nadbite 61,8, niemniej wciąż w obrębie tego poziomu ten punkt B jest i uwaga, bo to jest strefa między 7,86 a 8,86, żeby sobie dokładnie określić, gdzie może nastąpić najprawdopodobniej ta zawrotka, dokładamy sobie siatkę Fibonacciego na falę BC i zwróćcie uwagę, widzimy właśnie te rejony 4,0918, 4,0981, także to jest nasz potencjalny opór właśnie na USD PLN. Euro PLN, tu się nic nie zmienia w naszej ostatniej analizie, zwróćcie uwagę, jak na ruchach trójfalowych się obracamy, fala A, B, C, czyli korekty proste, no tutaj występują tutaj dokładnie to samo, fala A, fala B i fala C. I tak jak mówiłem ostatnio, 8,86 to jest najbardziej prawdopodobny opór, do którego aktualnie będziemy dążyć. Dokładamy siatkę Fibonacciego zmierzenia ostatniej fali i tu potrzeba wziąć strefę, nie jeden poziom, tylko właśnie strefę, czyli nałożenie się, albo może nie końca nałożenie się, ale połączenie dwóch poziomów, 4,36,47 oraz 4,35,82 jako nasza strefa oporu. Idąc do Nasdaqa. Nasdaq bardzo ładnie na wybraniu ostatnio korektę pędzącą. Przypomnę, pierwszy zasięg korekty, drugi zasięg korekty, trzeci zasięg korekty, no i najprawdopodobniej idziemy na ostatni szczyt. Pojawia nam się pierwsza podaż, tylko jeśli chodzi o Nasdaqa, tutaj ciężko jest wymierzyć coś konkretnego w ramach całego tego ruchu wzrostowego. Zwróćcie uwagę, że na ten moment wybijamy te ostatnie szczyty właśnie ze 161,8. Praktycznie tutaj reakcji nie było, a z niższego interwału na razie nie mamy mierzenia, do którego bylibyśmy w stanie sobie podejść. Dlatego, jeśli będziemy liczyć na jakiekolwiek reakcje, no to co najwyżej patrzymy na reakcje związane z mierzenia ostatniej fali, czyli z tak zwanego POKA. Jeśli wolumen popytowy będzie się utrzymywał, no to patrzymy wtedy tylko i wyłącznie na te setupy korekcyjne właśnie z korekt pędzących, bo zwróćcie uwagę, jak ładnie rynek to respektuje. Idąc do Natgas, co nam się tutaj zadziało z ostatnim setupem? 8,86, bardzo ładna reakcja. Nadbitka nam tutaj widzę, że wychodzi do mierzenia zewnętrznego. Czy tu był jakiś układ harmoniczny zewnętrzny? Tak, jak najbardziej był tutaj układ harmoniczny zewnętrzny. Patrzymy, jak on wygląda, czyli fala XA, następnie punkt B, dajemy dalej. Punkt B, punkt C i punkt D na 127,2. Układ harmoniczny motyla. I tu z tego co widzę, on jest w tej wariancie, może tak to wyłączę i to wyłączę, on jest w tym wariancie z geometrią Fibonacciego, jeśli się nie mylę. Raz, dwa i trzy. A nie, przepraszam. Tu nie mieliśmy takiego potwierdzenia z mierzenia geometrii. A szkoda. Ale niemniej i tak układ harmoniczny motyla jak najbardziej nam tu występuje, więc mimo, że nie mieliśmy potwierdzenia zmierzenia fali BC. Dobra, co w obecnej sytuacji? Widzimy, że nie mamy popytu, pojawia nam się dosyć mocna podaż, więc najprawdopodobniej realizujemy poziomy korekcyjne. Żeby zmierzyć sobie jakiekolwiek poziomy korekcyjne, bierzemy pod uwagę w tym przypadku korektę Claytonowską, czyli mierzenie ostatniej fali w ukończonym impulsie wzrostowym. Też widzimy, że na ten moment wypełnił nam się układ harmoniczny wewnętrzny. Sprawdźmy gdzie. Punkt X, punkt A i punkt B. Następnie punkt C i punkt D właśnie do 7,86. Rasowy układ harmoniczny Leonardo. Dopóki utrzymuje nam się wolumen podażowy, a dalej widzimy, że ten wolumen podażowy jest, najprawdopodobniej wychodzimy na mierzenia zewnętrzne. Gdzie nas mogą poprowadzić? No to sobie nakładamy siatkę Fibonacciego na cały ten impuls z godzinówki, który tutaj widzimy i co przed nami? Ropa, zaraz, to jest Harvest, przepraszam, czy to jest ropa na pewno? Tak, dobrze pamiętam? A, przepraszam, Natgas. Okej. Gdyby to była ropa, to bym powiedział, że prawdopodobnie zobaczymy chociaż niewielką reakcję na 50, z racji tego, że ropa bardzo lubi 50, ale pamiętajmy, że jeśli to jest Natgas, najprawdopodobniej lądujemy na małym FI po prostu. Czyli to są właśnie te rejony, gdzie jeśli wybijemy 8,86, czyli ostatnie mierzenie wewnętrzne, najprawdopodobniej widzimy się na 61,8 i dodatkowo potwierdzenie na tym, że praktycznie nie ma wolumenu popytowego. S&P. Co nam się dzieje na S&P?
H4, niech będzie H4 i też tu ciężko mówić o jakichkolwiek pozycjach krótkich z racji tego, że wolumeny popytowe, zwróćcie uwagę, wciąż są, nie ma praktycznie podaży. Zaliczamy 161,8, ale uderzamy pierwszy raz, uderzamy drugi raz, uderzamy trzeci raz i to, co sobie wcześniej mówiliśmy ze statystyką Fibonacciego. Jeśli dany poziom jest 3, 4, 5-krotnie uderzany, najprawdopodobniej po prostu zostanie wybity. Także o czym tutaj możemy mówić? Tu jeszcze możemy sobie, o właśnie, zmierzyć mierzenie ostatniego impulsu spadkowego, czyli od szczytu do dołka i najprawdopodobniej będziemy mówili o ostatnim mierzeniu zewnętrznym, czyli 5492. Euro-dolar. Co nam się dzieje na ETK-u? A, dzisiaj sobie lokalnie mierzyliśmy, przypominam sobie. Zwróćcie uwagę, zadziałało nam pierwsze wsparcie. O, właśnie, to o tym wsparciu sobie ostatnio mówiliśmy, tutaj na tym uderzeniu, tylko właśnie to samo, co sobie mówiliśmy na analizie krypto. Patrzcie, co się tutaj w tym przypadku nam dzieje. Jeśli w momencie, kiedy uderzamy we wsparcie, właśnie nie ta strzałka, jeśli w tym przypadku uderzamy we wsparcie, weryfikujemy od razu, co się dzieje na wolumenie podażowym. Jeśli wolumeny podażowe są w wartościach wysokich, a tutaj jak najbardziej te wartości wysokie mamy, najprawdopodobniej po jakimś reteście, po ponownym uderzeniu wyjdziemy dołem. I dokładnie to samo, co nam się dzieje, o czym mówiliśmy, na rynku kryptowalut w dniu dzisiejszym. Dobra, sprawdźmy sobie może z niższego interwału teraz, co się nam tutaj wypełnia. 30-minutówka. Tak, tutaj mamy układ harmoniczny wewnętrzny teraz do ostatniego mierzenia wewnętrznego, czyli mamy punkt X, punkt A, punkt B, dalej jeszcze raz punkt C i D właśnie na 886, ale ponownie weryfikujemy to, co się dzieje na wolumenie. Patrzymy, co się dzieje na wolumenie popytowym. Wolumenu popytowego nie ma. Dywergencja na wolumenie podażowym chwilowo jest złamana. Czyli co się pojawia? Pojawia się szansa na to, że najprawdopodobniej wychodzimy niżej na mierzenia zewnętrzne. Więc jeśli puści nam poziom 886, najprawdopodobniej realizujemy setup, w ramach którego poziomy zewnętrzne będą grane, czyli 127,2 oraz 161,8. Idziemy do DAX, ale tutaj się nic nie zmienia, jeśli chodzi o nasz ostatni setup. Przypomnę, bardzo fajny setup z racji tego, że zmierzenia z H4, zmierzenia całego tego impulsu, mamy 61,8, dokładamy ostatniego poka, a tutaj jeszcze jedno mierzenie nam doszło, przepraszam, czyli mierzenie tutaj w tym przypadku ostatniej fali, ale dokładnie jesteśmy cały czas w tej samej strefie, 18030, 18104. Także na DAXie nic nam się nie zmienia. Przepraszam. Pszenica widzę, że dalej broni setupu na korekcie przypędzącej. Przypomnę, że to jest ten setup. O właśnie, teraz pojawił nam się wolumen popytowy, więc spora szansa na to, że będziemy retestować ten szczyt korekty pędzącej. Sprawdźmy, jak nam to wygląda na 30 minutów. Co tak i dokładnie tak samo. Zwróćcie uwagę, dywergencję na wolumenie podażowym. Także pełna zgodność pod to, że najprawdopodobniej wychodzimy co najmniej na ten ostatni szczyt. Funt do dolara. Tu popytu nie mamy, a podaż nam się uaktywnia. Realizujemy najprawdopodobniej układ harmoniczny. Tutaj ten ruch prawdopodobnie jest fejkowy, jeśli chodzi o funta do dolara. Zwróćcie uwagę, że tego wolumenu popytowego praktycznie nie ma i teraz już nam się gasi praktycznie ta świeca. Także sprawdźmy jeszcze, jak nam tam tu wychodzi. Czy tutaj mamy jakieś wsparcia? Tu mamy wsparcie. Tu nam wychodzi biegunowość, ale głęboko na 886. Jeszcze na H4 sobie zerknijmy. Nie, tu tylko na H1 teraz będziemy patrzeć. Dobra. Tu może rozwinąć nam się dosyć ciekawy setup. Jeszcze nie musi, tak, bo jeszcze nie widzimy w naszej potencjalnej fali BC. Niemniej o co chodzi, o jakim setupie mówię. Mówię tutaj o setupie z potencjalną formacją harmoniczną, który prawdopodobnie może mieć tutaj miejsce. Zwróćcie uwagę, że też złamana została dywergencja na wolumenie podażowym, dobrze mówię, na wolumenie podażowym, a popytu nie ma. Więc możliwe, że właśnie buduje nam się fala BC układu harmonicznego i zobaczymy jeszcze jedno zejście właśnie do tego poziomu dodatkowo wzmocnionym ostatnią biegunowością. Tak chciałem powiedzieć. Troszkę się nagadałem, przepraszam i chwilami już plączę słowa. Jeśli chodzi o silver, też nie zmienia nam się wariant. Ostatnio mówiliśmy sobie, wyjaśniałem na naszym ostatnim spotkaniu, skąd wynika ta strefa, więc już może nie będę się powtarzał, ale rejony 28,79 do 28,03 są całą naszą mocną strefą popytową. Euro-frank, może 4-godzinówka. Z niższych interwałów widzimy, że wolumen podażowy nam się utrzymuje. Ctrl B, usuńmy sobie te ostatnie bazgroły. Dobra, tu widzę, że już powinniśmy cały impuls zmierzyć, bo 61,8 prawdopodobnie będzie go tutaj grane. Co jeszcze jesteśmy w stanie zmierzyć? Czy będziemy mieć tutaj korektę nieregularną? Sprawdźmy, bo to się nam tutaj pojawia, taka szansa.
O, właśnie. I nawet tutaj to dobrze widzimy. I tu na razie musimy wskazać strefę. Im bliżej będziemy tych poziomów, tym oczywiście łatwiej będzie nam wskazać, gdzie dokładnie powinniśmy tutaj wylądować. Niemniej zwróćcie uwagę, mamy falę A, mamy falę B, która wybija nam ostatni szczyt i mamy falę C, która wybija nam ostatni dołek. Także idealna wręcz korekta nieregularna, która nam tu wychodzi. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj również biegunowość na tym samym poziomie. Bardzo ładny setup, także potencjalnie jeszcze miejsce na południe mamy. Bitcoina już mówiłem. Dobra. Gaz robiliśmy. Sprawdź, cześć, czy na USDPLN na H4 też Ci wychodzi zasięg do okolic 4,39. USDPLN 4,39. No nie, na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie. Gdybyśmy złamali ten układ harmoniczny wewnętrzny, który nam się szykuje. Ok, dobra, mamy przed sobą wtedy poziomy, ale to jest 4,18, 4,26. Zanim dojdziemy do 4,39, gdzie ty byś to widział? Tutaj, aż za daleko, powiem ci. Ja nie wybiegam aż tak daleko. Chwilowo nie widzę jeszcze nawet z niższych interwałów takich wolumenów popytowych, które pokazywałyby taką siłę, więc nie wybiegałbym aż tak w przód. Na razie patrzę na bardziej lokalne setupy. O co ci chodzi? No, mówię, na razie jest, to jest jak najbardziej poprawnie wyznaczony setup na korekcie pędzącej, ale zwróć uwagę, że ten setup będziemy jak najbardziej jest do rozeznania, ale najpierw zwróć uwagę, że w ramach całego tego ruchu wzrostowego po punktach, po naszej fali A, fali B i fali C, tutaj mniej więcej właśnie w te rejony, masz tutaj realizację korekty prostej, to jest kolejny opór, tu masz jeszcze 61,8 zmierzenia całego impulsu spadkowego jako kolejny opór, za dużo oporów masz, zanim ten poziom tak naprawdę nastąpi. Więc patrz na razie bardziej lokalnie, bo na to rzeczywiście możesz czekać i czekać. Więc najpierw sprawdź sobie bardziej lokalne setupy. APPL. Apple, ok. Apple. Szablony ogólne. H4. Gdzie my tu już mamy reakcję? Na dużym filmie mieliśmy reakcję. Nawet jeszcze przed. Tu prawdopodobnie jeszcze dobicie mamy, więc jeszcze miejsca nieco na wzrosty mamy, bo okolice 222,30, jak się przyjrzysz, jeszcze nie są zaliczone. Co prawda pojawia nam się pierwsza dywergencja na wolumenie podażowym, ale uwaga, to jeszcze te poziomy jak najbardziej mogą być tutaj do rozegrania, z racji tego, że podaż jeszcze nie przewyższa nam ostatnich wolumenów popytowych. Także w ten sposób i uwaga jeszcze na te ewentualne fałszywki, które mogą nastąpić, tak? Czyli zawsze bierzemy jeszcze pod uwagę to mierzenie ostatniej fali. Nie wygląda to źle. Jeszcze podaż nie przejęła kontroli, więc jeszcze prawdopodobnie może podejdziemy pod finalne te rejony. NKLA. Okno wykresu. Szablony ogólne. No, tu bardzo podażowo. Tu bardzo podażowo. Zresztą to już pamiętam, mówiliśmy sobie na początku o układzie harmonicznym wewnętrznym. Zwróćcie uwagę, było pierwsze uderzenie na odbicie, drugie uderzenie, trzecie uderzenie i znowu to ta sama sytuacja, o której mówiliśmy i na rynku krypto i teraz jeszcze przy jednym z ostatnich przykładów. Jeśli mamy tak wysoki wolumen podażowy i retestujemy dany poziom, jest spora szansa, że wybijemy go dołem. I co się teraz dzieje? Najprawdopodobniej idziemy po prostu na mierzenia zewnętrzne. O właśnie, 127,2 i 161,8. Dwa najbliższe wsparcie i nic więcej tutaj nie jestem w stanie podpowiedzieć. Jeśli, chyba że jeszcze, przepraszam. Tak, dobra. Mamy tutaj układ harmoniczny kraba. Czyli układ harmoniczny, to jest ten taki, ostatnio nie wiem czy pamiętacie osoby, które były na szkoleniu, gdzie omawialiśmy sobie ten ostatni układ harmoniczny zewnętrzny, to taki najtrudniejszy, bo wchodzi nam właśnie ta zależność, że punkt B jest pomiędzy 38,2 a 61,8 i punkt D właśnie w tym ostatnim klastrze, także no najprawdopodobniej będzie to grane 0,17. Chyln jeszcze. Mamy tutaj. Nie mamy, to zerkniemy sobie tutaj. Chyln. Widzę, że jakiś stary setup nam się tutaj wypełni. Fala A, fala B i fala C na korekcie nieregularnej, a BC na korekcie prostej. Setup na korekcie w korekcie mieliśmy ostatnio. Bardzo ładnie nam się tutaj to wypełniło. Już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio to analizowaliśmy, ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Może bardziej lokalnie. Chociaż nie, już widzę, co nam się wypełniło. Układ harmoniczny chyba tutaj mamy.
jeśli się nie mylę. Tak, dokładnie tak. Punkt X, punkt A, B, C i D do 786. Bardzo ładnie się nam to wypełniło. I teraz mamy reakcję właśnie z układu harmonicznego. A, niepotrzebnie to usunąłem. Wróć. Raz, dwa. I teraz zwróćcie uwagę, wolumen popytowy, oczywiście on się jakiś tam pierwszy pojawia, ale jeszcze na razie nam się on buduje. Może nastąpić tutaj jeszcze pogłębienie do 886. Jeśli nastąpi pogłębienie do 886 i będziemy widzieć dywergencję na wolumenie podażowym, no to fajny moment do potencjalnych pozycji się nam tutaj pojawia. Co najmniej retest 786 i możliwe jeszcze, że jeszcze do 886. Także tyle. Dobra, tyle jeśli chodzi o rynki tradycyjne. Jeszcze przypominam ogłoszenie parafialne. A mianowicie w przyszłym tygodniu, od przyszłego tygodnia małą zmianę robimy, a mianowicie analizę rynków tradycyjnych przekładamy i nie robimy o 21, tylko zrobimy o 20:30, a rynki krypto będziemy robić o godzinie 21, po to, żeby przeciągająca się analiza rynku kryptowalut nie powodowała opóźnień właśnie przy analizie rynków tradycyjnych. Przy rynkach tradycyjnych zwykle się wyrabiamy, a rynki kryptowalut niestety zwykle wypada tak, że z rynkami tradycyjnymi niestety musimy rozpocząć tę analizę później. W dniu jutrzejszym serdecznie Was zapraszam na godzinę 21. Spróbujemy sobie na sesji azjatyckiej nieco pograć, więc pamiętajcie przygotować sobie platformę, najlepiej na koncie demo. Przypominam, że jeśli chodzi o czas, kiedy się edukujemy, no to ćwiczymy technikę, ćwiczymy nie na realnych pieniądzach, tylko najlepiej wykonać to po prostu na koncie demo, żeby nie tracić realnych środków w trakcie nauki. I tyle, tak? Pewnie pogramy też trochę krypto, pomieszamy sobie i krypto, i rynki tradycyjne. Niemniej oczywiście ja na platformie MT5 będę w dniu jutrzejszym przeprowadzał jutrzejszą grę o 21. Także serdecznie Was zapraszam i zobaczymy, jak nam wychodzą te setupy na interwałach 5 minut, 15 minut. Myślę, że sobie trochę posiedzimy i pogramy. Taka fajna końcówka tygodnia, więc coś fajnego do picia z kapslem w butelce polecam na wieczór i myślę, że trochę posiedzimy. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy. Trzymajcie się i cześć.